Kolejne na naszej liście są mary nocne, bądź w medycznej terminologii paraliż przysenny, a w starożytnym folklorze głównie jako mara nocna występuje, choć również przewija się gdzieś tam z prawdopodobnie chrześcijańskiego nurtu coś takiego jak sukuby i inkuby, czyli męski i damski demon, który przychodził w nocy. No nic. Jak mniej więcej można opisać marę nocną? Co temu towarzyszy? Znowu towarzyszy temu terror, ale tym razem już na takim wysokim poziomie, że po prostu możesz bezwładnie zacząć płakać, być przerażony tak jak nigdy nie byłeś przerażony. Bez większego powodu. Budzisz się w środku nocy, nie możesz ruszać swoim ciałem, nawet kiwnąć palcem. Zdaje ci się, że masz otwarte oczy, a być może masz otwarte oczy i widzisz dziwną, czarną sylwetkę, czasem opisywaną jako jakiegoś kota, czasem jako jakiś jaguar, czyli znów coś kotowate, czasem jako jakaś po prostu dziwna istota czarna, siedząca na twojej klatce piersiowej, dociskająca ją do tego stopnia, że ledwie możesz oddychać. Niekiedy temu towarzyszy to, że się widzi jeszcze na przykład gdzieś w rogu pomieszczenia, w którym się to odbywa, ślepia czerwone, które się żarzą i patrzą na ciebie. W folklorze często przedstawiane jako oczy konia, oczy rumaka. I niekiedy również towarzyszy temu dziwna istota owiana w białą suknię, może tak bym to nazwał, która również może nad nami przebywać. No i to ma już swoje źródła w bardzo wielu miejscach, kulturach, tradycjach itd. Medycyna ma na to oczywiście też swoje wyjaśnienie. Jest to coś, czego podobno doświadcza aż 40% populacji na świecie. Osobiście doświadczyłem tego niezliczoną ilość razy. Po raz pierwszy gdzieś tak jak miałem 12 lat. Także temat jest mi znany i bardzo często się przytrafiał. Ale może przejdźmy od razu do sedna i przytoczę teraz następujące źródłowe teksty omawiające dokładnie tą istotę. I chciałbym jeszcze zauważyć, że gdyby tak się temu przyjrzeć, to wręcz ma się wrażenie, że to jest jak jakaś ewolucja tej istoty. Od malutkich pajączków czy larw wielkości takiej małej bądź wielkości pięści, które później przemieniają się w jakieś chmury, by następnie stać się czymś, co już ma sporą moc. Moc na tyle dużą, że może ci siedzieć na klatce i cię dusić. Już zaczyna przenikać do tego, co byśmy nazwali światem fizycznym, bo zaczynasz odczuwać symptomy fizyczne. I właśnie tutaj jest ten plot twist, o którym mówiłem, że zdaje się, że w pewnym momencie ta granica między tymi światami się zaciera. I kiedy te byty stają się coraz potężniejsze, to zaczynają móc wpływać na świat otaczający. Ale jeszcze do tego przejdziemy dalej, przy dalszym omawianiu. Na razie cytaty związane z nocną marą. Dobrze, więc najpierw spójrzmy na tak zwaną marę nocną z perspektywy medycznej. Nazywa się to paraliż przysenny. To taki krótkotrwały epizod, w którym osoba jest świadoma, ale nie może się poruszyć ani mówić. Często towarzyszą jej halucynacje słuchowe, wzrokowe lub dotykowe, uczucie obecności kogoś w pokoju, ucisku na klatkę piersiową, czy trudności w oddychaniu, czyli mniej więcej wszystko to, co już opisałem, tylko nie z perspektywy medycznej. No i najczęściej pojawia się to przed zaśnięciem i nazywa się to forma hipnagogiczna lub tuż po przebudzeniu, czyli forma hypnopompiczna. No i o co tu chodzi, jak to funkcjonuje z perspektywy medycyny? W czasie snu REM, czyli Rapid Eye Movement, szybkie ruchy gałek ocznych, w którym pojawiają się sny, mózg jest aktywny, tak jak na jawie, ale ciało przechodzi w stan fizjologicznego zwiotczenia mięśni.
tak zwana atonia REM. I aby nie wykonywało ruchów w czasie snu, tak? Tych ze snu przede wszystkim. To taki naturalny hamulec bezpieczeństwa. No i rzekomo paraliż przysenny występuje, gdy mózg budzi się z tej fazy REM, ale atonia mięśniowa jeszcze się nie wyłączyła, czyli dalej jesteśmy sparaliżowani. I to jest takie oficjalne, medyczne wyjaśnienie tego zjawiska. Przytoczę tutaj tylko jeden cytat z szeroko pojętego okultyzmu i ezoteryki. Cytat pochodzi od Elifasa Lewiego i idzie on tak. Te larwy, raz nakarmione strachem, mogą urosnąć i przybrać kształty widzialne, osiadające na piersiach śpiącego jak nocne mary, dławiąc go i wysysając oddech. Zdaje mi się, że chrześcijaństwo w tym temacie ma o wiele więcej do powiedzenia i trochę bardziej to rozwija. W tradycji chrześcijańskiej zjawisko to było nazywane marą nocną lub zmorą. Apokryficzne i ludowe opowieści przypisują te działania demonom, takim jak inkubus i sukubus, które to odwiedzają śpiących, wysysają z nich energię i wywołują lęk. Niekiedy ma to nawet podtekst seksualny, jakoby te demony miały kraść nasienie mężczyzn. No i na przykład mamy Augustyna z Hippony, który to rzecze coś takiego. Istnieją zazwyczaj tacy demoni, których lud nazywa inkubami, którzy często haniebnie obcują z kobietami. I wierzy się również, że do mężczyzn często przychodzą demony rodzaju żeńskiego, które lud nazywa sukubami. Z kolei Izydor z Sewilli odnosi się do tego zjawiska w taki sposób. Nazywani są inkubami, ponieważ kładą się na kobietach. Z tego też powodu często nazywani są nocnymi, ponieważ przygniatają kobiety i pożądają ich współżycia. Także jak widać, wątek się przewija. Dalej mamy kogoś takiego jak Malleus Maleficarum i to jest z podręcznika inkwizytorów. I idzie to tak. Chociaż demon sam z siebie nie może wydzielać nasienia ludzkiego, może je jednak pobrać z ciała, przechować przez pewien czas i przenieść w inne miejsce, aby spowodować poczęcie. Ciekawa teoria. Podejrzewam, że gdzieś z średniowiecza dość ciekawie brzmi i zabawnie na swój sposób. Jeszcze dalszy cytat tej samej osoby to jest: sukkuby bowiem to te, które zbierają nasienie od mężczyzn, inkuby zaś to te, które to samo nasienie wszczepiają kobietom. Do bólu mam wrażenie, że chodzi tutaj o jakieś nieślubne dzieci i jakoś musieli po prostu wytłumaczyć, jak to się stało, że kobieta zaszła w ciążę, skoro twierdzi, że nie spała z kimś tam. No ale cóż. Kolejny ciekawy przykład, według mnie przynajmniej, pochodzi aż z Japonii. Jest tam tak zwany Yorogumo, czyli kobieta pająk. I według opisów Yorogumo to jest yokai, czyli duch pająk, który może przekształcić się w piękną kobietę, aby uwieść mężczyznę i pożreć go. Jej odbicie w lustrze ujawnia prawdziwą pająkową formę. No i to jest dość ciekawe, bo tutaj z tego wynika, że nie dość, że znowu mamy odnośnik do pająka, to w dodatku, że one się tak jakby kryją pod postacią ludzką, aby uwodzić młodych mężczyzn, a potem ich pożerać w jakimś kontekście, Być może chodzi właśnie o wyjadanie energii jakiejś, tak jak to robią wcześniej już wspomniane i chmury ciemne i te pająki, larwy astralne. No i idźmy dalej. W hinduizmie mamy na przykład takie stworzenia jak Rakshasas i jest to demon ludożercy. W folklorze są zawsze przedstawiane jako przerażające demony dążące do profanacji ofiarnych rytuałów ryshi, czyli mędrców. No i wierzono, że posiadają magiczne moce, które to wzmagają się w nocy. Mogą zmieniać formę według woli, no i jedzą surowe mięso.
I Rakshasas to takie złośliwe istoty. Zwykle zakłócają te ofiary i szkodzą po prostu. Ale ich natura jest zarówno fizyczna, jak i duchowa. Mogą zmieniać formę, mogą się pojawiać fizycznie, ale też mogą być taką istotą niejako duchową, tak? Jednak o wiele ciekawsze w hinduizmie są pisachy. W tradycji indyjskiej pełnią taką analogiczną rolę co larwy astralne, pająki astralne, czy właśnie te czarne chmury, aż właśnie pomary nocne. Są one ciemnymi, karmiącymi się strachem lub energią, zmiennokształtnymi bytami, bytującymi przy granicy światów, często w przestrzeni śmierci, czyli na przykład na cmentarzach czy krematoriach. I już omawialiśmy wygnanie legionu demonów, który o dziwo również przebywał na cmentarzu, tak? Trzeba by się zastanowić, czy to nie jest podobna istota, tylko tam było ich po prostu wiele. I teraz kilka cytatów mamy, na przykład: demony żywiące się ludzkimi energiami, żywią się ludzką energią, opętają i zmieniają myśli. Czyli mamy tu ewidentnie, że mają wpływ na myśli, opętują, no i żerują na ludzkich energiach, emocjach czy tym podobnych rzeczach. Nawiedzające krematoria zmieniają kształt, żywią się ludzką energią, powodują szaleństwo. Złośliwe istoty stworzone przez Brahmę, ucieleśniające chaos i zniszczenie. No dobra, a jak mniej więcej mara nocna ma się do buddyzmu? No, w buddyjskich opisach pojawia się pojęcie dosłownie mara. No i jest to personifikacja złudzeń i przeszkód duchowych. To nie jest koniecznie jakby jedna istota. Mara ma nawet swoją, powiedzmy, duchową armię. No i tutaj może przytoczmy, jak to mara przeszkadza Buddzie w odpoczynku. Kiedy noc dogasała, błogosławiony, spędziwszy większą część nocy na chodzeniu tam i z powrotem na otwartej przestrzeni, umył stopy, wszedł do swojego mieszkania i położył na prawym boku w pozycji lwa, z jedną nogą na drugiej. Uważny i jasno rozumiejący, pamiętając o idei powstania. Wtedy Mara, zły, zbliżył się do błogosławionego i zwrócił się do niego wierszem. Co, śpisz? Dlaczego śpisz? Co to jest? Śpisz jak nędzarz, myśląc, chata jest pusta. Śpisz. Co to jest? Śpisz, gdy słońce już wzeszło? No i kolejne to jest odniesienie do Mary i 3 córek. Według Samyutta Nikaya 3 córki Mary to Tanha, czyli pragnienie, Arati, czyli awersja, niezadowolenie i Raga, przywiązanie, pożądanie. I próbowały one kusić Buddę, rozbierając się przed nim. No ale nie udało im się go skusić. Jednak uważam, że to jest dość ciekawa analogia do takiego trochę odpowiednika inkubusa i sukubusa, tak? Jednak jakby nie patrzeć, mówimy tu o jakiejś pokusie seksualnej i wywołanej widzeniami jakiejś zjawy albo czegoś takiego. No i przejdźmy do ostatniego. Ten jest bynajmniej dziwny i główne źródła z nim związane znajduję w okultyzmie. Aczkolwiek gdyby się uprzeć, to poniekąd z perspektywy okultysty prawdopodobnie widzimy je w wielu kulturach. A chodzi konkretnie o egregory. No i czym jest taki egregor? No, wedle źródeł to jest coś jak istota stworzona niemal grupowo. Jest to myśloistota, coś stworzonego z emocji, myśli i odczuć. I tutaj właśnie jest taka ciekawostka, że egregory mogą być dobre, złe, neutralne. I w okultyzmie często się przejawia taki pomysł, że na przykład kiedy, nie wiem, w Japonii oddają cześć w swoich świątyniach jakimś swoim bogom, palą im kadzidła, składają modlitwy i tym podobne, to poniekąd nadają moc dla tego bytu i wówczas ten byt to jest właśnie tak naprawdę egregor. Według niektórych okultystów chrześcijański Bóg jest egregorem,
ze względu na to ma swoją wielką moc, że tak dużo ludzi w niego wierzy. Oczywiście ja bym tutaj się bardzo mocno wykłócał na ten temat, ale to nie jest film, aby to omawiać. Film ma na celu w miarę bezkrytycznie po prostu omówić te istoty i przytoczyć źródła, które ich dotyczą. Tak, żeby móc zobaczyć w ogóle, jak bardzo to zjawisko jest powszechne i znane i w jak wielu kulturach i miejscach. I choć się o tym nie mówi na co dzień, to po prostu w jakimś sensie gdzieś tam istnieje. No i co tu jeszcze można powiedzieć o egregorach? No, ciekawą rozkminą w kwestii egregorów jest to, że gdyby się nad tym zastanowić, egregory już są na takim poziomie ewolucyjnym, że tak powiem, tych istot, czyli jest to już coś, co jest wyżej niż mara nocna, coś, co jest wyżej niż taki zwykły, niższego szczebla byt duchowy, że zaczyna mieć moce do tego stopnia ogromne, że jest mylony z Bogiem, tak? No, bądź z bogami, takimi małą literą pisanymi, w wielu kulturach wyznawanymi. Oczywiście, o ile tego egregora brać serio. Ale idąc tym tokiem myślenia, gdybyśmy spojrzeli na przykład na zjawisko UFO, w którym porwania przez kosmitów do złudzenia przypominają mniej więcej to samo, co się dzieje w czasie mary nocnej. Tylko tyle, że zamiast demona, jakiegoś bytu duchowego, widzisz dziwne istoty określane jako szaraki, grey aliens, które na tobie przeprowadzają jakieś tam eksperymenty czy tym podobne rzeczy, tak? Światła na niebie, takie jak to, co nazywamy UFO, UFO, czyli Unidentified Flying Object, niezidentyfikowany obiekt latający, tak? No i na przykład UFO takie, w szeroko pojętym określeniu, te różne światła na niebie i tak dalej. Przecież to też by mogła być manifestacja takiego bytu, bo jeżeli już mara nocna mogła fizycznie oddziaływać na ten świat, na przykład przy opętaniach demonicznych w chrześcijaństwie i judaistycznych religiach są takie sytuacje, gdzie ktoś, nie wiem, ma jakieś ślady na ciele, podrapania, doprowadza do samookaleczeń i tym podobnych rzeczy. No to idąc tym tropem, jeżeli istota by była bardzo potężna, czemu miałaby nie móc dokonywać takich właśnie innego rodzaju manifestacji w postaci właśnie na przykład latających świateł na niebie, czy nawet jakichś mniejszego rodzaju cudów. Oczywiście to trochę naciągana teoria, ale obserwując te zjawiska duchowe i te istoty duchowe i również czytając o nich, naprawdę można do takich wniosków dojść, że fenomen UFO tak naprawdę jest bardzo mocno powiązany z tym światem obok, z tym duchowym. I że to nie są goście gdzieś tam z kosmosu, tylko oni od tysiącleci tu się pojawiają i znikają i mają jakiś tam mniejszy lub większy wpływ na różne pojedyncze jednostki często. No i to może być nic innego jak właśnie skok międzywymiarowy albo coś w tym rodzaju. Czegoś, co już jest na tyle silne, że może się manifestować tu, fizycznie. Także przyjrzyjmy się kilku cytatom o egregorach. No i na przykład w okultyzmie i ezoteryce mamy taką osobę jak Papus. Był to okultysta XIX wieku. I o egregorach on pisze tak. Egregor to zbiorowa dusza, tworząca się z połączonych myśli wielu osób, istniejąca poza jednostkami i wpływająca na ich świadomość. Z kolei następną osobą, którą można przytoczyć, byłby Valentin Tomberg, hermetyk z XX wieku. I on trochę już bezpośredniej atakuje koncepcję w ogóle Boga chrześcijańskiego, mówiąc coś takiego. Każdy naród, każde stowarzyszenie, każdy kult ma swojego egregora, który jest rzeczywistością astralną, a nie tylko metaforą. Oraz jeszcze mówi tak.
Egregor chrześcijaństwa otacza wiernych jak ocean, w którym pływają, ale ocean ten nie jest Bogiem, lecz rezultatem zbiorowej wiary w Niego. Jak już wspominałem, mógłbym się bardzo mocno tutaj powykłócać i mieć długi wywód na ten temat, ale nie oszukujmy się, ten film już jest i tak okrutnie długi, dlatego odpuszczę sobie, zwłaszcza, że to nie jest temat tego filmu. Kolejny cytat, jaki mogę przytoczyć, to jest ktoś imieniem bądź nazwiskiem Ouspensky i to był uczeń Gurdjieffa. I mówi on tak: egregor jest jak wir w morzu ludzkiej psychiki. Kto w niego wpadnie, płynie w jego rytmie. I dalej mamy jeszcze dwóch. Austin Osman Spare, prekursor magii chaosu XX wieku. Bóg istnieje, jeśli w niego wierzymy, a im więcej wierzymy, tym większym się staje. Czyli tutaj mamy właśnie te typowe rozumienie egregora, że tym więcej osób mu oddaje cześć, modli się za niego, pali mu kadzidła, robi jakieś tam rytuały, myśli o nim nieustannie, no to nadaje mu większą moc i większą siłę, czyniąc go Bogiem nad bogami i coraz potężniejszą istotą, tak? Na przykład Julius Evola, tradycjonalista ezoteryczny XX wieku, jeszcze mówi tak: bóstwa mogą być albo objawieniami metafizycznego absolutu, albo tworem zbiorowej psychiki. Większość współczesnych kultów to drugie. Także jak widać, stanowisko okultystów i ezoteryków w odniesieniu do tego całego egregora wskazuje, jakoby egregor był po prostu, no jakoby praktycznie każde bóstwo każdej cywilizacji było tak naprawdę egregorem. I ten koncept do mnie nie przemawia pod wieloma względami, ale cóż, to takie moje już personalne zdanie. Odnośnie aniołów i demonów, to nagram osobny film ze względu na to, że już o wiele za długi będzie ten materiał, nawet na jeden rzut. A jeszcze o aniołach i demonach szeroko pojętych naprawdę można dużo powiedzieć i będziemy się tam odnosić do różnych opisanych aniołów w Biblii, judeo-chrześcijaństwie, do różnych demonów, do demonów występujących w Wedach, takich w hinduizmie jak Pijachy czy Rakshasas. No, będziemy naprawdę różne rzeczy poruszać, a to już troszeczkę może być za dużo jak na teraz.